Szczęść Boże. Dzisiaj w naszej drodze chciałbym, żebyśmy się na chwileczkę zatrzymali w 5. rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, czyli we fragmencie kazania na górze, gdzie Pan Jezus komentuje przykazanie nie zabijaj. Otóż mówi tam, że każdy, kto się gniewa na swojego brata, ten podlega karze. Każdy, kto mówi do swojego brata głupcze w gniewie, ten podlega sędziemu. Że jeżeli chcemy nasz dar złożyć przed ołtarzem Bożym, to powinniśmy najpierw pójść, pojednać się z naszymi braćmi i dopiero potem przyjść do Pana Boga i przed Nim stanąć. Ostrzega, że jeżeli tak się nie stanie, to nasz przeciwnik może nas podać do sądu, a potem pójdziemy do więzienia i spędzimy tam długi czas. Dlatego myślę, że warto zastanowić się, czy w naszej drodze przypadkiem nie idzie obok nas ktoś, względem kogo mamy jakiś gniew, bo jeżeli tak jest, to może na tej drodze nie dojdziemy do celu, bo trafimy do więzienia. Warto by zbadać, czy taki gniew mamy, czy też nie. To jest, myślę, o tyle ciekawy temat, że z tym chrześcijańskim gniewem to mamy trochę problem. Większość z nas uważa, że chrześcijanie w jakiś sposób powinni całkowicie gniewu się pozbywać i że chrześcijanin to jest ktoś taki, kto się nie gniewa. I te słowa z Ewangelii Świętego Mateusza byłyby dobrym tego potwierdzeniem, bo Pan Jezus mówi, że każdy, kto się tylko gniewa na swojego brata, to już się dopuszcza tak jakby jego zabójstwa. To, co jest ważne, to w tej Ewangelii ukryte jest jedno słowo, którego niestety w naszym polskim tłumaczeniu nam nie podano. Trochę nie wiem dlaczego. Ale tam, kiedy Pan Jezus mówi o gniewie, to mówi, że każdy, kto się gniewa na swojego brata bez powodu, ten podlega karze. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy koniecznie zobaczyć, żeby sprawdzić, co to z tym naszym gniewem zrobić. Otóż to nie jest tak, że każdy gniew jest niesłuszny. To nie jest tak, że każdy gniew jest od razu zasługujący na jakąś karę. Tylko Pan Jezus dosyć wyraźnie mówi, że chodzi o taki gniew, który jest bezcelowy, który nie ma żadnej podstawy w rzeczywistości. Jak to ocenić, jak to zobaczyć, jak sprawdzić, który gniew jest dobry, a który nie? Musimy zajrzeć do Księgi Rodzaju. Może nam w tym świetnie pomóc 31 rozdział Księgi Rodzaju, gdzie znajdujemy Jakuba, który właśnie ucieka od swojego teścia Labana. Był u niego przez 20 lat. Służył mu bardzo długo po to, żeby zdobyć żonę, żeby zdobyć majątek i kiedy Laban nie chciał go po raz kolejny wypuścić, postanawia uciec. Zabiera wszystkie swoje stada, cały swój dobytek, swoje żony, swoje dzieci i po cichu nocą ucieka od swojego teścia. Laban go goni, spotyka go po kilku dniach i robi mu ogromną awanturę. Zarzuca mu, że Jakub ukradł mnóstwo rzeczy, zabrał jego córki, że potajemnie uciekł. I wtedy Jakub wpada w wielki gniew. Zaczyna Labanowi wyrzucać wszystko, co się stało. To, że musiał przez 7 lat pracować na jedną żonę, drugie 7 lat na kolejną, że potem przez 6 lat zdobywał majątek, że zawsze mu służył, że wszystko, co robił, to tylko po to, żeby pomóc swojemu teściowi, a on mu się w taki sposób odpłaca. I tam dochodzi wtedy do pojednania. Oni się godzą, stawiają zresztą taki, można powiedzieć, pomnik zgody, czy też ołtarz zgody między sobą, obiecując sobie, że zawsze, kiedy będą mijali ten kamień, idąc do siebie, to będą szli z dobrymi zamiarami. Ale to, co jest ważne, to to, że ten gniew Jakuba, zauważcie, dokonał się po 20 latach. Jakub potrzebował 20 lat, żeby zbadać swoje serce, czy rzeczywiście ma prawo do gniewu, czy rzeczywiście ma prawo do tego, żeby czuć się skrzywdzonym, czuć się wykorzystanym, żeby zarzucić wprost swojemu krewnemu, że traktuje go niesprawiedliwie. I myślę, że te 20 lat takiej pokornej, cierpliwej pracy Jakuba, takiego badania swojego serca, to jest coś, co jest nam potrzebne. I oczywiście pewnie nie chodzi o to, żebyśmy za każdym razem, kiedy mamy się na kogoś pogniewać, czekali 20 lat, ale to pokazuje taki prosty fakt, że nasze serce potrzebuje dużo czasu, żeby jakby odgrodzić od siebie to, co jest egoistyczne, co to jest szukaniem siebie, a żeby na serio zadać sobie pytanie, czy doznaje jakiejś krzywdy. Jeżeli mielibyśmy się nauczyć takiego gniewu, takiego oceniania własnego gniewu, który właśnie jest celowy, który ma jakiś słuszny powód, to najważniejszą rzeczą, która jest nam potrzebna, to cierpliwość. Jeżeli kogoś takiego masz wokół siebie, kto w pewien sposób budzi w tobie gniew, to cierpliwie badaj swoje serce, czy tak jest na pewno. Czy rzeczywiście ten gniew jest słuszny, czy rzeczywiście on się temu komuś należy. Może, jeżeli potrzeba,
to czekaj 20 lat, żeby to sprawdzić. Dlaczego to właściwe rozeznanie, czy jest powód do gniewu, czy nie, jest takie ważne? Ano dlatego, że każdy, kto gniewa się na swojego brata bez powodu, jak mówi Pan Jezus, ten może zostać przez przeciwnika poddany do sędziego, a ten go wtrąci do więzienia. Nam to się zazwyczaj kojarzy z taką zapowiedzią kary Bożej, że każdy, kto nie przebacza, to będzie jakoś tam ukarany przez Pana Boga. Myślę, że wskazówką bardzo dobrą, która nam tutaj pokazuje, o co chodzi, jest to słowo nieprzyjaciel. Otóż nieprzyjaciel to jest szatan. Ten, który nas wtrąci do więzienia, to jest zły, który żeruje na naszym gniewie, niesłusznym gniewie. Jeżeli osądzasz swojego brata i gniewasz się na niego bez powodu, to twoje serce zamyka się w klatce. To twoje serce staje się więźniem tego gniewu. A to znaczy, że bardzo warto nieustannie zadawać sobie pytanie, czy gniewamy się słusznie. Czy te różne waśnie, które mamy z ludźmi, z tymi, którzy idą z nami w drodze, to czy one naprawdę mają coś na rzeczy. Bo jeżeli ten gniew jest niesłuszny, to stajemy się więźniami przeciwnika, więźniami szatana. Jego głównym zadaniem jest zamknąć nasze serce i nie pozwolić temu sercu kochać. Dlatego właśnie Pan Jezus tak ostro, myślę, pokazuje ten nakaz, aby tego gniewu się pozbywać, bo On wie, co to może zrobić z sercem człowieka. W Panu Jezusie słuszny gniew był, bo to był gniew miłości, ale niesłusznego gniewu nigdy nie było, bo Jego serce było całkowicie wolne i nigdy nie zostało zamknięte w jakimkolwiek więzieniu. Takie powinny być nasze serca. Więc myślę, że warto zadać sobie pytanie, czy ktoś, kto idzie obok nas drogą, to czy przypadkiem nasz gniew do niego nie zamyka naszego serca w więzieniu, a nie warto, żeby tak było.